Hej, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Ja właśnie przygotowuję chlebek bananowy. Eliasz przyszedł mi tutaj pomóc. Dzisiaj mojego męża nie ma, jest dzień wyborów. Dlatego też postanowiłam, że po prostu zrobimy takiego kolejnego daily vloga. Myślę, że w takie daily vlogi ostatnio więcej się dzieje, więc możemy je bardziej wykorzystać. Takie dni. Mam już takie banany, które naprawdę przydadzą się zrobić ciasto bananowe. Oczywiście kupujemy banany, Eliasz nie je, one nawet były zielone. Specjalnie kupiłam takie, które by miały dojrzeć, ale i tak nie wyszło. Chyba pojedziemy sobie na wycieczkę z Eliaszem, jeszcze nie wiem gdzie. Czy pojedziemy rowerem właśnie do parku, czy pojedziemy na przykład na plażę. Mam takie dwa pomysły, ale nie jestem pewna, który wykorzystać. Jest to spowodowane tym, że po prostu pogoda i chęci, bo jeżeli pojedziemy do parku, to wtedy rowerem, a jeżeli na plaży, to pojedziemy tym metrem. Też metrem mogę jednak wziąć więcej rzeczy, więc może jednak pojedziemy metrem. I think there's another universe where I haven't yet felt pain. And maybe in that other universe I'm a flower under the rain. No i słuchajcie, wybraliśmy się w końcu, trochę rzeczy mam, bo ja mam parasolkę i mam taką siatkę razem z jakimś ręcznikiem do siedzenia, z kocykiem, z napojami i oczywiście wzięłam moje ciasto bananowe, które zrobiłam. Troszeczkę wieje, dlatego się trochę obawiam, jak to będzie na plaży. Koleżanka coś wspomina, że czasami bardzo mocno wieje i po tym sypie piaskiem w oczy, więc po prostu zobaczymy, czy nie zmarzniemy tam i nie będziemy musieli się szybciej zawinąć. Dobra, to zobaczymy i idziemy. I think somewhere in a different life I'm still sailing in second grade. Elia! But I'm so happy that I feel alright. To chcesz? That I haven't met my brain. Jak obiecałam, to wylądowaliśmy na plaży razem z Eliaszem. Eliasz właśnie tutaj nam wcina chrupki, więc możecie też słyszeć jego chrupanie. Jakby nie było, jest strasznie głośno, dlatego też mam wyciągnięty telefon, żeby dodatkowo nagrać dźwięk, ponieważ są spore fale. Wieje, dlatego też niestety nie wyszło tak, jak chcieliśmy. Myślałam, że jak ostatnio bardzo ładnie było cicho, ponieważ nie było fal ani wiatru, to dzisiaj podobnie będzie, ale niestety no wieje i to mocno nawet powiedziałabym. Myślałam, że ta parasolka, którą ze sobą wzięliśmy, to nas ochroni od tego wiatru, no ale nam nie wyszło. Parasolka nie jest za duża, a wiatr i tak przechodzi tutaj dołem, więc no comment, natachałam się jej, no i teraz tak se stoi, ale sezon plażowy można nazwać, że jest rozpoczęty. Jak już wyszłam z Eliaszem, to znaczy, że możemy powiedzieć, że już się sezon letni, wiosenny na plażowanie rozpoczął. Jest ciepło, to jest najważniejsze i z tego się najbardziej cieszymy. Jaki jest plan? My sobie tutaj posiedzimy, Eliasz może pobawi się trochę w piasku, zobaczymy, czy nie będzie mu za zimno, a potem mam w planie pójść na lunch. Nie będę tego głośno mówić, bo pewnie jak powiem, to od razu będzie chciał pójść, więc po prostu poczekamy, ponieważ ten filmik miał być filmikiem tematycznym. Pamiętacie, już jakiś czas temu mówiłam o tych rzeczach
do których przyzwyczaiłam się w Korei i tym razem chciałabym Wam opowiedzieć, a tym razem chciałam powiedzieć o rzeczach, do których nie mogę się przyzwyczaić w Korei. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się także spodoba i za chwilę zaczynamy. Ja jeszcze mam swoją kawę, bo jak wiecie GS25, kawa, lód, kubek i pyszna kawa, prawie litrowa wydaje mi się. Dobra, z mlekiem almondowym. And maybe somewhere in a different world, my mom's a bug inside. Pierwszą rzeczą, o której chciałam Wam najbardziej powiedzieć, jest to też taka najbardziej denerwująca. Powinnam ją zostawić na sam koniec, ale jest to pierwsza rzecz, która mi po prostu przychodzi na myśl i o innych rzeczach nie myślę. Na przykład ja mam, tak mi się wydaje, bo zawsze tak miałam, nadwrażliwy trochę słuch i różne rzeczy mi przeszkadzały, a najbardziej przeszkadza mi mlaskanie. Mlaskanie najbardziej właśnie mnie denerwuje, a jak wiecie, w Korei kultura mlaskania jest bardzo silna. Ludzie uwielbiają tutaj mlaskać. Ludzie, nie Elia, do wody nie, bo jest zimno. I właśnie, jak wiecie, kultura mlaskania w Korei jest bardzo silnie zakorzeniona i tutaj normalne jest jedzenie i wydawanie przy okazji dźwięków wszelakich, a najczęściej to właśnie takie typowe Ja po prostu jestem tak na to wrażliwa, co prawda już tego tak mocno nie słychać, myślę, że to też oni trochę od tego odchodzą, ale jednak przez cały czas ktoś się znajdzie. Najczęściej to właśnie najstarsze pokolenie, chociaż tacy młodzi także w restauracjach potrafią nieźle koncert dać. Mój mąż, dla Waszej ciekawości, jeżeli jesteście tym także zainteresowani, mój mąż przez to, że spędził sporo czasu za granicą, plus wie, że ja tego nie lubię, to jednak stara się nie mlaskać i tych dźwięków nie wykonywać przy okazji, kiedy jemy razem. I najczęściej mu się to udaje, choć czasami zapomina. Kolejną taką rzeczą, do której nie mogę się przyzwyczaić właśnie mieszkając w Korei, jest to także powiązane trochę z dźwiękiem, ale także z zachowaniem samych Koreańczyków, czyli chodzi tutaj o plucie na ulicę. Harczenie, plucie, po prostu ten dźwięk i ta ślina lecąca na ziemię, na chodnik, przed Tobą. Kiedyś właśnie miałam sytuację, kiedy po prostu sobie szłam i w pewnym momencie musiałam się ostro zatrzymać, ponieważ pan przede mną po prostu tak mocno harknął idealnie przed moimi nogami. Ja na szczęście udało mi się zatrzymać i nie wdepnąć właśnie w tą ślinę, wydzielinę tego pana. No po prostu ja myślałam, że tam nie wytrzymam. Było mi tak źle. Elia, mama pójdzie po wodę za chwilę. Było tak mi źle i tak niedobrze, ale myślę, że chyba każdy by zrozumiał to, że jednak takie coś nie jest jedną z najprzyjemniejszych rzeczy tutaj w Korei i myślę, że nie jestem jedyna z osób, które mieszkają w Korei, ale także osoby, które znają kulturę Korei na tyle, że do tej rzeczy mało kto chyba by się przyzwyczaił. Tak mi się wydaje. Ostatnio razem z moją koleżanką byłam na Nampo i zakupiłam niemieckie chipsy. Naprawdę są bardzo dobre. Lorenza i Naturals i Mediterranean Vegetables, więc mamy tutaj i pomidory, paprykę, cebulę oraz cukinię. Raczej to nie są kawałki właśnie tych warzyw, ale te chipsy są o smaku tych warzyw i naprawdę dobrze smakują. Po drugie też nie są słodkie. I właśnie kolejnym tematem, do którego nie mogę się przyzwyczaić w Korei,
to jest wszędobylność cukru. No ja po prostu, powiem Wam szczerze, nie mogę tego znieść i ja nigdy nie byłam fanką cukru. Nie przepadałam za nim, znaczy nie chodzi o to, że nie przepadałam za samym cukrem, ale nie lubiłam słodkich rzeczy. Jeżeli już coś, to w formie ciasta upieczonego albo takiego kupnego. Jest mi ciężko się przyzwyczaić właśnie do tego, że jednak cukier jest dodawany tutaj w Korei do wszystkiego. Od jogurtów po chipsy mamy słodkie, wypieki to jak już są, no to już jest po prostu przesadzony ten cukier. Brakuje mi właśnie na przykład takiego chleba polskiego, gdzie nie czuję cukru, bo przecież Sikbank to jest, ma tam tą zawartość jednak cukru i go czuć. Nie jest to w żaden sposób ukryty cukier, po prostu chleb jest słodki. Do tego, jeżeli na początku, jak mieszkaliśmy z Eliaszem i moim mężem w Mokpo, to Eliasz był na tyle młody, on miał 1,5 roku, że raczej nie dawaliśmy po prostu mu cukru, bo teraz już raczej czasami się zdarza, nie jest to często, raczej staram się mu nie za często dawać, ale jak mieszkaliśmy właśnie w Mokpo, to był problem znalezienia czegokolwiek, co by nie zawierało cukru. Ja się za każdym razem mojego męża pytałam, czemu tak jest, po co? Przecież i tak te soczki, to wszystko jest słodkie od owoców. Mój mąż mówi, że w Korei bardzo im zależy na to, żeby mamy nie narzekały na ich produkt, żeby nie dawały złych recenzji. A jak dziecko nie lubi, to znaczy, że mamy też tego nie polubią, napiszą złą recenzję, inne mamy nie kupią, więc produkt po prostu nie zostanie sprzedany. Więc jakby to powiedzieć, koło się zamyka, my mamy wszystko przesłodzone i niestety nic więcej jak na razie z tym nie da się zrobić. Albo coś możemy zamówić właśnie z europejskich produktów, ale wiecie, one są naprawdę drogie. To nie kosztuje tanio. Ja ostatnio co prawda trafiłam właśnie też chyba tej samej firmy na takie ciasteczka w kształcie zwierząt. Ono się nazywało coś tam coś. I to właśnie były niemieckie ciasteczka, takie herbatniczki. To powiem Wam szczerze, jak ja przyniosłam na ten plac wewnętrzny u nas na naszym osiedlu, to po prostu mamy i dzieci się rzuciły na te ciasteczka, zaczęły robić zdjęcia i szukać w internecie, jak mogą je kupić. Ja kupiłam w Homeplus, bo były przecenione i kosztowały jakieś 2,5 tysiąca, więc to było w miarę tanio na takie ciasteczka, więc naprawdę, nawet mamy, jakby chciały i by było coś smacznego bez cukru, to pewnie by kupiły. Tylko chodzi o to, że ja myślę, że to już jest tak bardzo zakorzenione, że bardzo ciężko znaleźć produkty właśnie takie zdrowe, dobre, bez zawartości cukru. I do tego cukru właśnie nie przyzwyczaję się. W Korei jest mi ciężko. Ja nawet w kawiarni, jak idę do kawiarni, to nie zjem ciasteczek, nie zjem ciastka, bo najczęściej to można się po prostu zasłodzić na śmierć. Dobra. Myślę, że chyba wyczerpałam temat słodkości w Korei. Kolejna rzecz. Możliwe, że troszkę się teraz w tym momencie nie wpisuję w ten temat, ponieważ mamy wiosnę i jest w miarę zimno. Ogólnie ta wiosna w tym roku wydaje się dużo zimniejsza niż na przykład w zeszłym roku. Tutaj w Busan, bo z tego co pamiętam już naprawdę ładna pogoda była w tym samym czasie jak my teraz jesteśmy i chodzi mi tutaj o lato. Chodź tutaj, Elia! I chodzi mi oczywiście tutaj o lato. I jeżeli oglądaliście mój filmik na temat, kiedy wybrać się w podróż do Korei, to pewnie wiecie, że raczej za latem nie przepadam i raczej lata nie polecam jako podróż do Korei, a na pewno jako pierwszą podróż do Korei, bo naprawdę można się umęczyć. Jest naprawdę gorąco, chociaż tutaj w Busan jeszcze te temperatury nie są aż tak złe i nie ma aż tak
ich wysokich, to niestety już w innych częściach Korei już potrafi to być naprawdę ciężkie do zniesienia, jak bardzo te temperatury mogą nam dokuczyć. Nie tylko temperatury, ale także bardzo wysoka wilgotność latem powoduje to, że wyjście na dwór jest informacją dla Ciebie, że tylko jak wrócisz do domu, to bierzesz szybki prysznic, ponieważ ścieka z Ciebie potem jak z kranu. Nie jestem tego fanką i nie lubię się lepić, bo często też jest to, że na przykład jak wybieramy się do kawiarni, to wychodząc na dwór, później ponownie wchodząc do bardzo klimatyzowanego pomieszczenia, Koreańczycy uwielbiają klimatyzację, a latem mają ją po prostu odkręconą na full, że oprócz tego, że się pocisz na dworze, to jeszcze przy okazji musisz wziąć ze sobą sweterek albo może i kurtkę zimową, ponieważ w restauracjach jest tak zimno. Do tego, że w Korei wtedy mamy porę deszczową i oprócz wysokich temperatur, wilgotności, to jeszcze non-stop deszcz. Dlatego robię sobie odpoczynek od tego wszystkiego. Jedziemy do Polski w lipcu, o czym już Wam wcześniej wspominałam. Dobra, to chyba wszystko na temat pogody. I już ostatnim tematem, ostatnim punktem właśnie tego, do czego nie mogę się przyzwyczaić w Korei, myślę, że to jest kultura pracy oraz hłesik. Jak sama kultura pracy tak bardzo mnie i mojego męża nie dotyczy, ponieważ na przykład mój mąż wcześniej kończy pracę, nie siedzi po godzinach długo, moim zdaniem kończy w miarę wcześniej jak na koreańską firmę, ale na przykład kultura hłesik już nie jest dla mnie taką rzeczą, którą mogę przetrawić. Nie rozumiem chodzenia na hłesiki, nie rozumiem picia razem ze swoim szefem. Dla mnie jest to bardzo dziwne i tak jak wcześniej na przykład myśmy także mieli imprezy pracownicze, ale to było raz w miesiącu, 2 razy do roku i nie było to bardzo często, to tak tutaj czasami mi się zdarza raz w tygodniu. Było także, że było 2 razy w tygodniu, bo najpierw jedni współpracownicy zaprosili, potem drudzy, a jeszcze się zdarzyło, że przecież padał deszcz, a jak pada deszcz, to trzeba iść się napić makoli i zjeść padżon, czyli taki set deszczowy Koreańczyków, więc jak dla mnie nie jest to bardzo ciężkie do strawienia, bo nie rozumiem tego i chyba ciężko mi będzie kiedykolwiek to zrozumieć. Nie jest źle, ale dla mnie te 2 razy w tygodniu, raz w tygodniu to i tak jest już za dużo. I mam nadzieję, że spodobał Wam się taki typ filmiku, taki typ informacji troszeczkę ode mnie. Jeżeli chcielibyście się jeszcze o czymś dowiedzieć, to dajcie mi znać w komentarzach. Ja z chęcią nakręcę taki film, a powiem Wam szczerze, że ostatnio brakuje mi trochę tematów, więc jeżeli macie coś, chcielibyście się o coś zapytać mnie, czegoś się dowiedzieć, to dajcie mi znać. My teraz jeszcze chwilę będziemy się pewnie bawić tutaj na plaży i pójdziemy na lunch. Zabieramy Was ze sobą, jeżeli chcecie zostać do końca filmiku będzie mi miło. I find it hard to see the truth, 'cause I romanticize a boring life. If that means I'll be happy too. Maybe there's a version of me Brawo. that doesn't feel afraid of what comes next. No, brawo. Nie, teraz And I'm just trying to be the best.
jesteśmy w domu. Eliasz właśnie się kąpie i będziemy się powoli zbierać spać. Ja jestem tak zmęczona, że nie wiem, czy sama się nie położę po prostu z nim, bo ponieważ mojego męża nadal nie wiem, o której ma zamiar dzisiaj być. Więc nie wiem, jaki jest jego plan na dzisiejszy powrót. Ale to nic, Eliasz za chwilę pójdzie pewnie do łóżka, jak tylko się pobawi trochę w wodzie. Już dawno nie miał okazji w wannie się kąpać. Nie wiem dlaczego tak ostatnio nie polubił, ale już teraz dzisiaj dostał zabawki i się bawi, więc jeszcze chwilę odpoczynku i za chwilę będę musiała położyć go spać i będę musiała montować film dla Was. Dobrze. I w tym miejscu także chciałabym się z Wami pożegnać. Dziękuję Wam, że oglądaliście do końca. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to oczywiście zapraszam serdecznie do polajkowania także tego filmu i widzimy się kolejnym razem. Dziękuję Wam bardzo. Bye.